Witajcie, bohaterowie. Spotykamy się pod wspólnym niebem ponownie, by zobaczyć, jak w Imperium Gryfa ostatnie wydarzenia miały wpływ na każdego mieszkańca. Wieści szybko się roznoszą. Ze względu na wydarzenia, Lloyd wyruszył szukać Gina. Aukharu po objawieniu samego sługi Ojca Niebo zaczął swoją własną pielgrzymkę w celu odnalezienia prawdy o jego ludzie. Nel i Ruven trzymają się wcześniej powierzonego im zadania. Wybierają się do stolicy księstwa Byka, do Chiaroscuro, w którym mieli spotkać się z jednym agentem. Jak miasto będzie wyglądać, to teraz się przekonamy. Jest lekko późniejsza noc. Ostatnim razem byliście na obrzeżach Lasadory. Też udaliście się na wschód, wyjeżdżoną już starą drogą, do miasta położonego na wzgórzu. W otoczeniu widać lasy bardzo bagniste, zarośla, pnącza, suche patyki. Las jest gęsty i bardzo trudny do przebycia. Zostały z wami 2 konie i wóz. Jest ciemno, natomiast widać cienie tej całej budowli. Widać otoczoną grubym, czarnym murem metalowym. Całkiem rozłożyste miasto, posiadające parę poziomów pod względem wysokości. Budynki i cała okolica wydaje się posiadać, jeżeli chodzi o architekturę, styl taki gotycki raczej. Troszeczkę inaczej niż Starą Gwardę. Widzicie też miejscami oczywiście herb księstwa Byka, czyli oczywiście byka na żółto-pomarańczowej tarczy. Widać na wschodzie bagna powoli zamieniające się w morze, na które otwarte jest. Morze, którego sąsiadami jest Heresz, Srebrne Miasta i właśnie Księstwo Byka. Tutaj ziemia jest trochę podobna do tej, która była w Lasygadorze. Jest w wielu miejscach jałowa. Myślałem się, że prowadzi Nel, tak więc Ruven, leżąc tam pewnie na tym wozie, po prostu podniesie do góry trochę głowę. Nel, daleko jeszcze, nogi mnie bolą. Wenie. Od czego bolą cię nogi? Leżysz cały czas na wozie. No, od tej ciągłej podróży, poza tym jeszcze jestem głodny. No i
i w ogóle. Patrząc na stopnie księżyca, powinniśmy niedługo być. Ale Ruben tak obraca się trochę w drugą stronę na tym wozie i tak mówi pod nosem. Ja coś źle patrzę, czy ona jakaś inna? Inna? Co masz na myśli? No nie wiem, ja w księżycu Zresztą czemu patrzymy na księżyc? Nel, mamy... No to view bździu od Wiktora. To ty je masz. A, no... Księżyc jest w pełni. Biały księżyc taki okrągły przypomina mi trochę. O, no tak. Owoce morza. Och. Owoce morza są białe? Bo cały czas zapominam, że ty przecież nie z tych stron. Wiesz co, w morzu są takie muszle, my to nazywamy mułami i one w środku mają albo czasem perły, albo takie małe kawałeczki jakby... Trochę mógłbym to porównać, jakbyś ślimaka wyjmowała ze skorupki. Coś takiego. Perły w muszlach. Niesamowite. Robicie z nich biżuterię albo coś innego? No wiesz, do jedzenia się nie nadają, więc no raczej biżuteria, chociaż nigdy nie byłem jakimś takim wielkim fanem. Nie mój styl. Biały jest takim... No, wiesz o co chodzi. Przepraszam, jaki? Nudny. A, nudny. Nie zrozumiałam. Spoko. Ale... O. Ruben tak już podnosi nogi, jakby chciał przykucnąć i po prostu miota nimi trochę do góry, nie mogąc się doczekać już przyjazdu, zeskoczenia z wozu. Nel podśmiewa się trochę pod nosem. Nie martw się, Ruwenie, już niedługo będziemy. Jak tak patrzysz, Ruwenie, jest tam dosyć sporo żaglowców. Co jest ciekawe, widzisz, że dużo ich elementów błyszczy po części od księżycowego nieba. Dużo metalowych elementów. Dosyć niekonwencjonalne. Co za idioci, przecież te statki zatoną pod tym ciężarem. Nel zaczyna się rozglądać, o czym mówi Ruwan. Ruben tak trochę doskakuje energicznie do przodu wozu i wskazuje palcem na te żaglówki. Patrz, bo odbija się światło księżyca, a co za tym idzie, to jest metal. Łodzie robi się z drewna, bo jest Wiem. lżej. Rozumiem, wiem, z czego robi się łodzie, natomiast... Czy te statki mają rozwinięte żagle? Czy nie? Nie, schowane mają. Nic ci to nie mówi? Jakby nie masz pojęcia, skąd te statki mogłyby być? Bandery nie widzę. Budowę pierwszy raz widzę, ale domyślając się, że no, są zacumowane tutaj, no to nie wiem, może do po prostu księstwa należą? Możesz sprawdzić Ruwenia z brakiem przewagi na wiedzę. Dobrze, sprawdźmy.
Naturalna jedynka. Naturalna jedynka. Dla ciebie to jakaś kompletna herezja. Nie masz pojęcia, dlaczego ktokolwiek miałby tak robić. Nawet surowiec, z którego wykonane to zostało, nic ci nie mówi. Ale to chyba nie jest nawet stal. Jak dla mnie, to należą do idiotów. Tyle trzeba było mi wiedzieć. No. Daleko jeszcze. Ruvenie, już mówiłam. Niedaleko. No ale to mało precyzyjne określenie czasu. Widzicie dużą, stalową, ciemną bramę z jedną wielką głową byka. Bramy są zamknięte. Czy jesteśmy już pod nią? Tak. Jak mówiłam, niedaleko. O, wreszcie rozprostować kolana. Ruben po prostu zeskakuje z tego wozu. Podchodzi do tej bramy. Nie czekają na nas, to dziwne. Dlaczego mieliby czekać? Może jeszcze oczekiwałeś, że rozłożą przed nami piękny biały dywan i zaczną obsypywać kwiatami. Nel, ty nie oczekiwałaś? Nie. Widzisz, jak Ruben się po prostu z ciebie śmieje. Drogi Ruvenie, myślę, że nie znają nas jeszcze na tyle na tym świecie. No, a tyle już zrobiliśmy. Cały czas tylko praca i praca. Na murach 2 strażników z pochodniami, ale jak tak się przyjrzycie, to mury są pełne różnych strażników. Jeżeli dostały jakikolwiek alarm, myślę, że bardzo szybko zbiegło się co najmniej tuzin. Czy oni nas widzą, czy patrzą w naszą stronę? W końcu 2 wystawiona, będąca najbliżej was, zwraca na was uwagę, obserwują was. To ja tak patrzę w górę, macham. Hej, chłopaki! Wydobywają halabard. O, to nie jest reakcja, jakiej się spodziewałem? Schodzą na dół. A, okej. Nel na nich czeka. Ruben też tak stanie, oprze się około wozu. Są ubrani w czarne płytowe zbroje. Symbolem byka na piersi. Szytakami na głowie. Z podniesioną przyłbicą. Wyciągają halabardy w waszą stronę. Dobry wieczór. Chciałbym spytać, czy zamknięte? A wy co taką późną porą? Proszę o wybaczenie, przybywamy z dość daleka. Domyślam się, że bramy miasta są już zamknięte, jednak chcielibyśmy prosić, aby... Nas wpuszczono, jeśli dałoby się. Rzadko wpuszczamy o takich porach. Mm, Z zapadnięciem nocy zamykamy bramy. Staraliśmy się jechać najszybciej jak się da, no ale konie zmęczone. Spragnione i głodne, jak i my. Nogi bolą, nie tylko konie. Do kogo tu jesteście? O, chwilka. Jak on miał... Ruben tak sobie wyciąga swój zeszyt, przekartkowuje go. Tawerna... Jak on... Pomóż mi, bo nie pamiętam. A, Willion Series? Coś takiego? Niewiele znane dla mnie jest to imię. Jaką funkcję pełni? Jest
należy do tawerny? Z tego, co nam wiadomo. Nel zatyka usta Ruvena. Przykłada mu rękę do ust. Mm. Chodziło... Chodziło ci o karczmę, Ruvenie. Jest karczmarzem. Odsłania mu usta. Ta, słowa podobne. W moich tych stronach się tak mówiło. Czy praca strażnika jest dobrze Nie, płatna? nie będzie tak łatwo. Nie będzie tak łatwo. Nie, no prawdomówny nawet w Aszanie. Dobrze. Ja bym cię poprosił o zrzut na oszustwo. Mnie. Tak. Dobrze. Czy ja mogę jakoś w tym pomóc? Nie. 10 równo. Karczmarza mówią Szczurosław. To, że mówią, nie znaczy Skąd przyjeżdżacie? z całym szacunkiem, to, że tak na niego mówią, nie znaczy, że tak ma na imię. Przybywamy... W sumie teraz sam już nie wiem skąd. Gdzie my ostatnio? w Talongwardzie. No, tak. Przybywamy z Talongwardu. Proszę poczekać chwilę. Jeden zostaje. Okej. Dużo tu macie odwiedzających w tych czasach. Praca strażnika to dobrze płatna? Bardzo dobrze. Cieszymy się w takim razie pana szczęściem. Zbroja. Dobrego musicie mieć kowala. Nel, proszę cię rzuć na intuicję. Dobrze. Intuicję. 16. Dobrze. Wyjawienie, że przybywacie z Talongwardu w momencie, w którym w Talongwardzie doszło do masowej rzezi i każdy był przepytywany, kto opuszczał to, sprawia, że jak Ruven to powiedział, na jego twarzy można było wyczuć dużą dozę nieufności do tej sytuacji. Jak zaczynasz patrzeć, paru strażników zaczyna się zbliżać w stronę południowego muru, czyli stamtąd, skąd przyjechaliście. Czujesz niebezpieczeństwo w swojej krwi. Ruwan, Hmm. myślę, że to czas na nas. Pomyliliśmy miasta. Tak. No znowu. Nel zaczyna wsiadać na powóz. Ruben też już smutny, że znowu dalsza droga, wsiada na powóz, wczołguje się i kładzie na tyle. Jeden ze strażników wsadza swój krótki miecz pomiędzy koło waszego wozu. W końcu zaczynają wymaszerowywać schodami. Wychodzi 4 strażników łącznie, poza tym, który jest koło was, i 2 jest na murach z przygotowanymi kuszami, centralnie skierowanymi w waszą stronę. Nie chcemy problemów. Zapraszam do komendanta, wyjaśnijmy sobie. Niech tak będzie. Praca. Proszę nie brać nic ze sobą. A popilnujecie, prawda? O ile istoty z bagien nie ukradną, to tak. Proszę oddać swoją broń. No dobrze. Ruben zdejmuje z siebie tę tarczę, toporek. Tak podaje. Mówili, że... On bierze toporek po prostu.
W wojsku mówili, że nie kradną, więc ufam panu. Proszę trzymać, jakby była pana. Ale nie dosłownie. Nel ściąga łuk ze swoich pleców oraz kołczan. Podaje mu. Jesteście prowadzeni wewnątrz murów. 3 za wami, 3 przed wami. W końcu podchodzicie do stalowych drzwi. Swoją metalową rękawicą puka w nie. Te drzwi nie mają okna. Słyszycie przekręcanie paru zamków. W końcu otwiera wam mężczyzna z czarnymi włosami zaczesanymi do tyłu, wąsem czarnym i piwnymi oczami. Jest lekko grubszy. Ma podobną zbroję, natomiast ma więcej dekoracji na niej. Stańcie pod drzwiami. Staje pod drzwiami. Podgazuję kciuka w górę i też staję. On się zwraca do strażników, nie do was. Aha! Strażnicy pokazują wam, żebyście weszli. Wchodzę do środka. Ruwen pokazuje strażnikom kciuka w górę i też wchodzi do środka. On siada na metalowym fotelu z obiciem ze skóry. Pochodzenie, imiona, nazwiska, rody. Ty zaczniesz, czy ja? Możesz zacząć. Okej. No to ja jestem, bardzo miło mi poznać, Ruwen Loratris. I pochodzę z pięknych wysp Zmierzchu. No i jeśli to panu też potrzebne, no to jestem spod bandery Złotych Piasków. Kojarzę. O, Rasa. Paladin, oczywiście. Mało mi to mówi. Jesteś elfem, tak? Nie, ale też tak. Szaladin, po prostu osobna rasa. Jest nas mało, więc rozumiem, że to panu nic nie mówi. Morski elf. O, trochę to mi umniejsza, ale tak. Dobrze. A ty? Nelietta Rainwalker. Jeszcze raz, za szybko. Nelietta Rainwalker. No tak. Elf? Zgadza się. Cel podróży. Tak. Cel podróży. O, myślałem, że moja przyjaciółka raczy powiedzieć. Praca, odpoczynek. Przyjechaliśmy głównie po zarobek. Za pracą. Jaki fach wykonujecie? Oficjalnie Poszukiwacze przygód. poszukiwacze przygód. W celu? No, Widać w jego oczach determinację. I że tracicie jego czas. poszukiwacze przygód, którzy przyjechali w celu przygód i pracy zarobków. Zajmujecie się szukaniem, eksterminacją potworów, poszukiwaniem skarbów. Czym? Konkretnie. Na ogół eksterminacją potworów. Na to by wychodziło. Czyli szukacie tutaj zadań dla siebie? Zgadza się. Zgadza się. Nie ma tu dla was zadań. Tutaj się gwardia czarnej stali zajmuje. Rozumiem. O, Natomiast w tym mieście poza pracą jesteśmy głównie przyjazdem. Szukamy miejsca na spoczynek. Jest ciemna noc, my już trochę podróżujemy. nogi nas bolą i w ogóle.
Konie zmęczone, spragnione, głodne. Gdzie zamierzacie się tutaj zatrzymać? Proszę wybaczyć, nie znam zbyt dobrze tego miasta. Może pan by coś polecił? Nie. No to... Domyślamy się w jakiejś... Karczmie? No... Jest parę karczem. Jeżeli nie lubicie mieć problemów z prawem, polecam omijać Gwóźdź. Omijać Gwóźdź. Okej. Zapamiętamy. Na ile zamierzacie tutaj być? Myślę, że maksymalnie 3 dni, 4. Nie więcej niż parę dni. Nasz fach rzadko pozwala nam się zatrzymać w miejscu na dłużej. Straszne problemy z kobietami przez to. Nel się uśmiecha na twoje słowa. Dobrze. Ze względu na ostatnie sytuacje, jeżeli zamierzacie tutaj zostać, będziecie bacznie obserwowani. To tyle. Wasze konie muszą poczekać na zewnątrz. Do poranku, aż otworzymy bramę. To jest akurat niezmienne. Ja mam takie małe pytanko, bo chyba kolega tam na dole wspominał coś o jakichś potworach z bagien? Nic im nie będzie? Nie mogę ryzykować tego, że coś wejdzie do miasta w nocy, więc to jest wasz problem. Okej. Rozumiemy. Nie będziemy więcej zajmować czasu. Zajmiemy się tym na własną rękę. Rano zajrzymy po nie. Ruben widać, że tak delikatnie łzawi. Nel ci klepie po plecach. Zabierzcie co potrzebujecie, co nie chcecie, żeby było skradzione i możecie wejść do miasta. Dziękujemy. Domyślam się, że wasz oręż został odebrany, zatem zgłoście się po niego, jak będziecie opuszczać miasto. Dobrze, rozumiem w takim razie, że miasto jest bardzo ładnie zabezpieczone. Super. Niech tak będzie. Rzućcie mi po prostu na charyzmę jeszcze. Oboje. 13. Ja też 13. No dobrze. Wstaję. To tyle. Ruben tak skina głową trochę teatralnie. My rozumiem tak to, że mamy już iść. Zgadza się. Witajcie w Cielaskuro. Zamyka drzwi. Metalowy stuk rozchodzący się echem na korytarz tego miejsca. Zapracowani tutaj w tym Cielaskuro. Nie powiem. Przemiła obsługa. Ale słyszałaś? Słyszeli już coś o nas. Idziecie w towarzystwie strażników nadal. Żeby nie było. Schodzicie schodami prowadzącymi już na miasto. Tak jak widzieliście po prostu z drogi, tak teraz widzicie bardziej. Domy są raczej wysokie niż szerokie. Są faktycznie strzeliste, mają wiele ostrych zakończeń. Widzicie na północny zachód drogę prowadzącą do takiej, można by powiedzieć, szlacheckiej, królewskiej strefy?
Weźmy zatem co drogocenne i znajdźmy sobie karczmę. No, przydałoby mi się. Tam porozmawiamy już na spokojnie i odpoczniemy. Opowiem ci historię, to o moim wujku. Jak zbierał małże. Zapomniałem. A już wspominałeś. Nie, no nie mogłem tak szybko wyprztykać się ze wszystkich historii. Odśwież mi pamięć, jak brzmiała ta historia? No, że mój wujek, ten, którym wspominałem też, jak byliśmy wtedy, na wozie, Aha. i mój wujek był najlepszym poławiaczem małż na naszej wyspie. Słyszałam już tą historię 4 razy. No bo gość wygrał 4 razy z rzędu konkurs w połowie małżynel. To jest kurwa niesłyszane u nas na wyspie. Przypomnij mi, co to była małża? To, co wygląda jak księżyc, to wiesz, To z perłą. no. Okej. Boże, ale jesteś zapominalska. Wybacz, już tyle podróżujemy. O, tyle podróżujemy, a jakbyśmy się rozdzielili, to pewnie po miesiącu byś zapomniała, jak wyglądam. To nieprawda. Mam świetną pamięć, jak to elfy. Ciekawe, co u Karu. Jasne. No co? Lloyda jeszcze pamiętam. Mhm. A ile w takim razie u Karu miał zepsutych kłów? Zepsutych kłów? 2. Dobra, pamiętasz. Ale to dlatego, że użyłeś, że zapytałeś po prostu o kły, a nie o zęby. No, nie patrzyłem mu do ust. Pytanie. Tak? Dokąd idziecie? Po drogocenne rzeczy, a potem do karczmy. Dobrze, Tak. co ze sobą bierzecie? Nie możecie unieść wszystkiego. A to my naszych plecaków nie możemy wziąć? Po prostu? Możecie. Natomiast, no wiadomo, że tam Na wozie coś zostało. Na wozie właśnie, bo nie możemy brać naszego rynsztunku, prawda? A przynajmniej tego, który oddaliśmy. tak. Mhm. Okej. No to ja jeszcze... Co robicie z końmi? No właśnie. Kazali nam je zostawić. Czy, nie wiem, jest jakieś miejsce, żeby je umocować? Jakaś trawa gdzieś? Kołek wbić chociaż? Po lewej i po prawej są uschłe drzewa. Moglibyście w czystej teorii tam, tylko że tak, możecie na lewą stronę, tam jest troszeczkę bliżej bagien zalesione i w sumie one będą miały prawdopodobnie troszeczkę większy dostęp do pożywienia, ale ciężej się tu przedostać, albo możecie w prawą stronę, gdzie jest trawa dosyć sucha i jest mniej zdecydowanie zalesione. Jest podmokło, bo już tam trochę dalej już jest woda. Tak naprawdę macie stąd do plaży piechotą 15 minut. Tylko to nie jest ładna plaża. Okej, czyli na lewo jest bliżej bagna, ale więcej ładnego terenu, z którego mogłyby sobie jeść, a na prawo jest mniej ładnego terenu. Na prawo? Skoro są potwory z bagien? Możemy... Chciałabym przeszukać najbliższą okolicę. Domyślam się, że to jest podmokły teren, więc jest jakieś błoto i takie tam rzeczy. Chciałabym poszukać śladów, jakichś zadrapań, czegokolwiek, co mogłoby wskazywać, że gdzieś w tej okolicy coś może zagrozić naszym koniom. Rzuć mi proszę na survival.
twój teren się do tego nie liczy. Bo to bagna, a ty masz przystosowanie do miasta i lasu, prawda? Tak, na ten moment tak. 12. Niewiele mogę ci powiedzieć. Naprawdę. Zniszczenia flory tak naprawdę mogą być spowodowane tym, że jest podmokło, że padało, że było jak było. Widzieliście dosyć nienaturalną burzę podczas starcia z duchem Ukharu, która mogła leciutko namieszać w kruchej strukturze tych ziem. Decyzja po prostu należy do ciebie. Myślę, że możemy. Postąpić w bardziej bezpieczny sposób i na prawo. Zgadza się. Umocować nasze konie na terenie trochę mniej żyznym, ale bezpieczniejszym. Miejmy nadzieję, że nic z wody nie wyjdzie. Czy zdejmujecie z nich wóz? Tak. Żeby mogły odpocząć, rzeczywiście. Dobrze. Wracacie do miasta? Ja jeszcze tylko powiem, że z wozu biorę swój płaszcz czarny. Zakładam od razu na siebie. Ja również wezmę swój płaszcz, wezmę moją małą torbę i moją dużą torbę. Okej. Wchodzicie? Tak. Stać! A, to wy. Kolego, od razu jak tu w sumie tak rozmawiamy, gdzie jest jakieś ładne miejsce do spania? Nie jestem kolegą, jestem gwardzistą. Przepraszam, panie gwardzisto, czy mógłby nam pan polecić jakieś ładne miejsce do spoczynku? Własny dom. Jeżeli chciałby nas pan gościć, bardzo chętnie. Ale tak żarty na bok. Ja nie żartuję. Tu się domy wynajmuje. Chyba że jest się kryminalistą, to śpi się w gwoździu. Albo jak to mówią, na gwoździach. A nie ma innej, mniej kryminalistycznej karczmy? Jest. O, Inaczej, ile kosztuje taki wynajem domu? 80 sztuk złota. ja tak patrzę na Nel. 80 sztuk złota za ile? Za noc? Za noc. Co tam jest? Rozumiem, że chyba śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja są w cenie? To jest miejsce dla dyplomatów. Coś znajdziemy. Coś znajdziemy, dziękujemy. Tylko w którą stronę, panie gwardzisto, do tej ładniejszej, mniej kryminalistycznej karczmy? Chociaż palcem wskazać. Do stromego klifu. To na prawo. Dziękujemy bardzo. To my się udamy do stromego klifu. Miłego posterunku wieczornego. Miłej pracy. I odchodzimy. Bądźcie grzeczni. Ajaj, panie kapitanie. Taki był plan. I odchodzimy na prawo. Odchodzimy. Widzicie na dachach tych budynków, tak nad wami, gdzieś z 50-60 metrów, widzicie jakąś taką postać w białej pelerynie. Obydwoje? Tak, powinniście obydwoje. Wy mają dobry wzrok. Tak udaję, że nie widziałem, patrzę przed siebie i tak mówię przez zęby do Nel. Ty też widzisz takiego, nie wiem, człowieka-ptaka? Człowieka ptaka? Nie, ale widzę coś w białej pelerynie. No, to mi chodziło. Przeskakuje na inny dach. Też tak umiesz? Tak. To nie jest trudne.
Nie wiem, jak dla mnie robi wrażenie. Zachowuj się, jakby gonił kogoś. A biegnie przed nami czy za nami? Nie, cały czas po dachach. Żeby wam zobrazować, dachy są gdzieś na 12 metrów. Są mniejsze budowle, ale... Co robicie? Do karczmy, czy za nim? Chcemy sprawdzić, dokąd idzie? Pamiętasz, jak się to ostatnio skończyło z dzieckiem, które samo wyszło z wózka? Nie. A, ciebie nie było. Nie chcemy. Chodźmy po prostu. Nogi mnie bolą. Co za dziecko, które wyszło z wózka? Później opowiem ci. Idziemy do karczmy, do stromych klifów. Widzisz równie ładną kobietę stojącą na rogu. Ubraną w długie, czarne, skórzane spodnie i gorset z pofalowanymi włosami, czarnymi, ciemnymi brwiami. Dosyć atrakcyjna. Czy ma długie uszy jak elf? Nie, Nie. ale jak przechodzi cię koło niej, mówi do ciebie cześć. Ruben tak odwraca się tam palcami od czoła. Cześć. Idzie dalej. Nie odchodź. Czy ochotę na trochę zabawy? Sorry, nogi bolą. Nie dzisiaj. Twoje nogi by mi się do niczego nie przydały. Łapę Nel za ramię. Staję w miejscu. Pomóż mi, bo nie wytrzymam. No idź, zajmę się pokojami. Wpadnij do gwoździa. Okej, dobra. Widzimy się później. Idę dalej. Dobrze. Zbliżacie się do karczmy zwanej Stromym Klifem. Budynek jest w sumie prawie jak Stromy Klif. Ma taki bardzo długi dach, stromy. Z drugiej strony jest to prosta ściana, więc macie taki trójkąt trochę. Widzicie takie ładne. Dom jest pomalowany na biało, dach jest czarny, jak wszystkie dachy tutaj. No, poza jednym dachem, który wydaje się być świątynią, ale to co innego. A jeśli mogę spytać, jaki dokładnie ma ta świątynia, w cudzysłowie, kolor dachu? Jasny na pewno. Okej. Przez waszą wizję mogę wam powiedzieć tylko mniej więcej odcieniami. Okej, rozumiem, dobra. Więc też druga, troszeczkę mieszcząca się naprzeciw, ale tak trochę dalej z inną kopułą, też niepasującą, tylko że też kolor jest jasny, ale to jest jakiś inny kolor. Mniejsza o to. Podchodzicie tam, widać w środku bardzo ładne stoły, wystrój wysokiej jakości, dużą ladę, dużo żywności w środku definitywnie, mięso zwisające w wielu miejscach przy ladzie, no i też trochę osób tam jest. Jest ładne światło, miło. Ruwan, Nel, nie wiem, czy to na naszą kieszeń, właśnie miałem powiedzieć to samo. ale to mięso tak ładnie pachnie. Okej, poczekaj. Jestem tak głodna. Ruben tak podrzuca swoim plecakiem, słuchając tam mniej więcej dźwięcznienia jego monet. Okej. A, właśnie, zapomniałabym. Proszę. I Nel daje ci 50 sztuk złota. Oj, jesteś zbawienna. To jest to, co zostało nam po Ukharu. Zostawił nam trochę pieniędzy. Powiedział, że on już ich nie potrzebuje. Chciał, żebyśmy się pobawili.
Nie, powiedział, że jemu się po prostu nie przydadzą, bo tam, gdzie idzie, nie płaci się pieniędzmi. Daj mi myśleć, jak chcę myśleć. Proszę cię bardzo. Ruben chowa sobie do plecaka tam gdzieś przez ramię. Okej, umówmy się tak. Jeśli noclegi plus kolacja wyniesie nas 100 złota albo więcej, wolę być chyba przestępcą. Zgadzam się. Szkoda, że nie ma Lloyda, który może za nas płacić. O, dalej pamiętam ten cydr. Darmowy smakuje najlepiej. Okej. Okej, Wejdźmy. wejdźmy. Ruben otwiera drzwi, żeby Nel weszła pierwsza, bo jest mniej obdarta. Wchodzi przodem. Ja wchodzę za Nel. Jest ogłoszenie przed karczmą. Praca. O, praca. Tak, szukają górników do kopalni. Nie To nie praca. dla mnie praca. Nie praca. I 11 sztuk złota za dzień. Boże. Na Star Elama. Co to za zarobki? Miasto dyplomatów. A i ktoś szuka kapitana do statku, żeby przepłynąć przez morze. O, Oferuje za to 500 sztuk złota. o. Nel bierze to ogłoszenie. Ej! Podaje je Ruvenowi. No, miałem już mówić oddawaj. O, Boże, jak mi się teraz by Cyran przydał. On był tak dobrym nawigatorem. No, ale to prostota. Dobra. Ruben chowa gdzieś tam do kieszeni, to wpycha sobie. Dzięki. Nel skina głową. No i wchodzimy teraz już do środka, jeśli więcej ogłoszeń ciekawych nie ma. Wchodzicie do środka, jest bardzo przyjemna atmosfera, nawet kwiaty są w środku z ładnymi doniczkami. Dużo jest wyrobów też glinianych, a przede wszystkim co tutaj można zauważyć to wiele wędzonych ryb, które dominują zapachy w tej kuchni, także rozmarynu, jak i jałowca. Kobieta, ubrana dosyć jak służąca, podchodzi do was. Ale Dobry Pa- wieczór. patrzy na wasze co niekąd brudne twarze, ubrania zabłocone. Widzicie, jak bardzo dystyngowani są goście tej karczmy. I w czym możemy państwu pomóc? Słyszeliśmy wiele dobrego na temat tej karczmy, więc chcielibyśmy... szukamy miejsca na spoczynek. Widać na jej twarzy pewną dozę niechęci. Tak. Nel kompletnie to ignoruje. Ruben za to tak sobie po twarzy przejeżdża palcami, patrzy, czy nie jest brudny, ale no nie. Wszystko Trochę dobrze. jesteś. Proszę wybaczyć naszą aparycję, natomiast jesteśmy po długiej podróży. Ach. Obiecuję, że to się zmieni, jak tylko odpoczniemy. O, taka kąpiel. O. O, kąpiel, jadło. Nel, poproszę o rzut na perswazję. 20. Nienaturalne, ale zawsze. No dobrze, może jakieś miejsce się znajdzie. Zapraszam na razie do stolika, proszę sobie przejrzeć menu. Co? Menu. Ja tak nasuwam się do Nel. Dobrze. Znasz ten język? Nel tak kręci głową, przecząco na nie, po czym pchacie do stolika. Graj No to, to- graj to. Czy potrzebują, jak państwo potrzebujecie, serwetki są również na stole, żeby położyć sobie na nogi dodatkowy komplet serwetek do tego, żeby
wysadzić sobie za kołnierz. Jeżeli Państwo byście chcieli coś z polecenia, to bardzo polecam wędzonego pstrąga w sosie z młodych cebulek. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Potrzebujemy jednak chwili, aby się zastanowić. Przejrzymy menu i zgłosimy się. Zgłosimy się do pani. Nel idzie do stolika. Tak, Ruben też. Widzicie woskowe świece z zapachem, no jednak takim miodowym, prawda? Z pasieki. Droga sprawa jak na tamte czasy. Ruben. Teraz już nie wyjdziemy, bo będziemy jak idioci wyglądać. Nie. Ja w razie czego mam przygotowane, jak stąd wyjdziemy. Natomiast czym jest menu? Nie wiem. Czemu mnie pytasz? Znam tylko krasnoludzki i to pojedyncze słowa. Ja w żadnym języku nie słyszałam tej nazwy. Ani powszechnym, ani elfickim, ani drow. Przed sobą macie drewniane arkusze z zapisanymi w 2 językach potrawami. Jakich językach? Powszechnym oraz krasnoludzkim. Rasizm. To chyba to. Tak otwieram to menu. Nel bierze za tą drewnianą tabliczkę, łapie ją, zaczyna przeglądać. Menu. Czego szukasz? Cen. Tak. Tego pstrąg, co pani polecała, kosztuje 9 sztuk złota. Czy jeszcze w menu znajduje się koszt zamieszkania? Za te pieniądze można kupić cały kołczan strzał w twoim rodzinnym mieście. Jasna cholera, drogo tu. I dużo jest ryb przede wszystkim. Jest kawior. To jest najdroższa rzecz, którą akurat widzicie w menu. Za 30 sztuk złota. 30 sztuk złota. Jest mleko z kóz. Są przepiórki. Ale wołowiny czy świń nie ma tutaj, nie serwują. Średni teren na to. A co z alkoholem? Ach, jeżeli chodzi o alkohol, to jest wódka ryżowa, jest wino ze śliwek i jest faktycznie browar jęczmienny z Yellowdale. No i oczywiście są jakieś tam rzeczy, że nie wiem, ryba w cieście. Takie mniej więcej rzeczy. A co jest z tych jajek? Mówiłeś o jajkach z przepiórki. Mówiłem o pieczonych przepiórkach, ale jajka też są. Takie są i jajka z przepiórek w koszulce. A jest jeszcze nalewka z trawy cytrynowej. No tak, no pieczone przepiórki, są jeszcze właśnie jajka przepiórcze w koszulce z wiosennymi warzywami. Okej. Ja wskażę dokładnie cel, co szuka Ruben. Ruben szuka czegoś, co brzmi apetycznie, brzmi jak wystarczająca porcja, żeby się najeść i jest najtańsze. Powiedziałem ci, co jest, wybierz. A ja ci powiem cenę. No dobrze. No dobrze. Ile kosztuje ten browar z Yellowdale? Są jeszcze owoce morza. Że cię to interesuje. Browar z Yellowdale? 4 sztuki złota za kufel. Ludzie zwracają na was uwagę. Pani przychodzi z miską stalową wypełnioną wodą. Proszę. Dziękujemy. My natomiast chyba wiemy, co chcemy już zamówić. Tak?
Ja poprosiłbym tego pstrąga, którego pani poleciła i browar z Yellowdale. Dobrze. To była wódka z trawą cytrynową, czy co to było z tą trawą? Nalewka z Nalewka. trawy cytrynowej. Dobrze. Dla mnie natomiast będą jaja przepiórcze z wiosennymi warzywami oraz nalewka z trawą cytrynową. Jajka kosztują 11, nalewka 9. Niech będzie. Ja tak patrzę na te ceny, patrzę na Nel, tak Mhm. Dobrze, to teraz proszę zapłacić. To od pani Mhm. będzie 20 sztuk złota, a od pana będzie 14. Dobrze, dobrze. Wyjmuję swoją sakiewkę, wyjmuję 14 sztuk złota. Proszę bardzo. I jeśli moglibyśmy się od razu dowiedzieć... Pamiętasz, jak twoja rodzina pół statku kokosów sprzedawała za podobną cenę? W Łodzi się nie powodzi. Wyciągam moje 20 sztuk złota. Podaję jej. Tak, i ja chciałem się jeszcze dowiedzieć, droga pani, ile tutaj kosztuje u państwa jedna noc przebyta? U nas, u państwa, wynajmujemy domy, co bardzo polecamy. I tak, tutaj możemy wynająć małe pokoiki. Ile za pokój? 35 sztuk złota za noc. Kurwa się tak skrycie za serce chwyta. Lub 120 za dom, za noc. Nel trochę sztywnieje na te słowa. Kopie Ruvena pod stołem. Pomyślimy w takim razie za wyborem, które. Proszę nam dać czas. Na razie cieszmy się wieczorem. W końcu świętujemy nasz nowy dobytek. Tak, tak. Wie pani, Tutaj mój jak to przyjaciel jest. kupił sobie statek. Nagle ktoś otwiera drzwi. Widzicie jakiegoś pijaczyna. Księżycowy wybawca znowu się pojawia, państwo pijecie za biednie pieniądze chłopów ze wsi. Kobieta podchodzi, proszę cię. Albercie, opuść karczmę. Ale państwo nie wiedzieli go? On kurwa wie, co jest na rzeczy, nie to co wy. Za pieniądze prawdziwych, pracujących ludzi. Dwóch mężczyzn w końcu go bierze pod pachę, zaczynają go wynosić, zaczyna kopać w powietrzu. Wolny lud, taki księstwo byka było kiedyś lepszy, prawdziwi wojownicy, teraz kurwy i złodzieje. Go wyrzucają po prostu tak, że uderza plecami o kamienną drogę. O, kurwa! Ja patrzę na Nel, tak Ja też tak patrzę na Ruvena. No za to powinno dać zniżkę. Przepraszam bardzo państwa za to zajście. Skłania się bardzo głęboko. Idzie do kucharza. Sprawdzić, jak mu idzie. Zbliżam się do... Dwóch gwardzistów przychodzi, siadają przy stoliku, rozkładają się z kościami. Uśmiecham się, zbliżam się do Nel. Ruven, To nie ci, których spotkaliście, na pewno nie. Ruven, myślisz o tym, co ja? Myślę o tym samym, co ty. Zbijamy fortunę na kościanym pokerze. Daj spokój. Oni muszą być tak nadziani. Okej, robimy tak. Ty masz... W końcu słyszałeś tych dwóch przy bramie, nie? Praca strażnika dobrze tu płatna. Patrz na ich zbroję, jak lśnią na czarno. Jak mają tutaj takie ceny, to na pewno muszą się być w stanie utrzymać. To nie, jakby... To co? Ty z jednym, ja z drugim? Co obstawiamy? Pieniądze. Mamy ich. Ale wygramy i o to chodzi.
Kobieta przynosi wam posiłek. Życzę smacznego. Co robicie z tą miską, która stoi przed wami? Z wodą? Ja mam piwo, więc ja na razie zostawiam. Mówię to jako Ruben, oczywiście. Dobrze. A ty, Nel? Jak siedzicie... Ja widzicie... chciałabym... Poczekaj. Jak siedzicie, to widzicie, że ci strażnicy zdejmują swoje oczywiście metalowe rękawice i wkładają swoje dłonie do tej wody, żeby je obmyć. Tak, ja Aha! właśnie... Ja właśnie... Nel, natomiast zrobi to coś ci strażnicy, po prostu myje sobie ręce w tej misce. No to jak Ruben widzi... Tylko nie tak kulturalnie jak oni, tylko ona tam wsadzi ręce, umyje do ramion wręcz. Ruben podąża za Nel, jakby widzi to... Jeśli ona to robi, to normalne. Pani zabiera ci miskę, zanim do końca to zdążyłeś zrobić. Podaje najpierw pstrąga, potem dla Nel podaje jajka przepiórcze. No i oczywiście masz piwo, Nel, nalewkę. Widzicie, porcje nie są takie jak w niektórych oberżach, co jeździliście, że tam dawali wam tu tego, że cały kopiec był w sumie jedzenia. Tutaj porcja jest bardzo degustacyjno-średnia. Twoja ryba jest sztuk 1. Z taką małą posypką cebulki, takim sosem przejechanym po prostu przez talerz. Chociaż duża jest ta ryba jedna. Widziałeś zdecydowanie większe. A i ryba ma jakiś taki lekko zielonkawy kolor oczu. U ciebie te ryby są piękne. Może to te wody. W sumie jak sobie myślisz, bagno wylewające się w morze, niedaleko kraina śmierci. Nie, na pewno jest zdrowe. Właśnie dlatego nie wzięłam ryby, Ruwenie. Jajka też są. Boże. Ja tak nachylam się do Nel na ucho, zakrywam swoją dłonią swoje usta. Idziemy do gwoździa, ale nie tylko przez tę kobietę, która mnie zaczepiła. Wcale nie tylko przez nią. Nel tak patrzy na to swoje jedzenie. Proszę, Sarelamie, sprowadź na mnie cud. Czy chcecie wykonać rzut na smakowitość? Tak. Tak. Będzie to rzut D20 plus 3. 20. 10. Po raz pierwszy nie cieszę się na dobry wynik. No ale ci smakuje definitywnie. No, koncepcja jest bardzo dobra. Zjadłbyś jeszcze drugą, na pewno. Czy tam patrzysz za tą rybą. Może by drugą, trzecią wziąć. Ale przypomina ci się, jak to było, jak byłeś biedny. Zapraszam na część drugą, moi drodzy. Przygody Ruvena i Nel w Chiaroscuro. Do usłyszenia.